Cześć! Takim widokiem moich gumioków będę Was teraz witał częściej. Ogłaszam uroczyste rozpoczęcie budowy. Działka już rozkopana i jak zwykle rozpoczęły się pierwsze problemy, o których może opowiem później. No to chodźmy na ten mój teren budowy. W tym miejscu musiałem przygotować takie stanowisko dla operatora dźwigu albo też betoniarki. Generalnie nie jest mi to na rękę. No i po zakończeniu budowy będę ten teren chciał przywrócić do pierwotnego stanu, czyli zielonego. No ale jak widzicie, musiałem wydać parę złotych, żeby ten teren utwardzić. Tak to wygląda. Gruzu około 45 ton. 3 samochody musiały tutaj przyjechać. Obok tego pobojowisko, ponieważ musiałem wyrwać sporo korzeni, sporo takich pieńków, a i tak wszystkie jeszcze nie zostały wyrwane, ponieważ były inne, ważniejsze sprawy do wykonania w pierwszej kolejności. No dobra, no to tyle na początek. Pokażę Wam, w jaki sposób przebiegały niektóre prace. W pierwszej kolejności trzeba było utwardzić gruzem ten główny wjazd na działkę, ponieważ bez tego żadna wywrotka, w moim przypadku taka trzyosiowa, nie byłaby w stanie wjechać tutaj na teren budowy i przywieźć kruszywa, które będzie potrzebne do zasypania dziury pod płytę fundamentową. No i tak to wyglądało. Prace głośne, ale potrzebne. W czasie, gdy trwały prace związane z utwardzaniem wjazdu, pracował sobie również geodeta, który wyznaczył położenie budynku w terenie. Fachowo to się chyba nazywa tyczeniem budynku. Coś takiego. No i jak widzicie, powstały takie oto drewniane konstrukcje. W międzyczasie pan od niwelatora również działał, no i wyznaczył tak zwany punkt zerowy. Później koparkowy mógł przystąpić do ściągania tak zwanej wierzchniej warstwy gruntu, czyli popularnej wierchówki. Taka ziemia jest dosyć cenna. No i jak widzicie, usypał mi tutaj taką kubkę. Tej kubki będzie o wiele więcej, no bo ja tą ziemię mam zamiar sobie zagospodarować. Tutaj z tej strony będzie tego troszkę mniej, a tutaj troszkę więcej. No i wszystko ładnie poszło do momentu, kiedy ta koparko-ładowarka miała coraz mniej przestrzeni między tym wykopem a ogrodzeniem. No i zaczęły się schody. To kolejny problem, który będę musiał rozwiązać nieco inaczej, ale może o tym później. Jak widzicie, wjazd ten główny już zrobiony, no to zapraszamy wywrotkę. Akurat tutaj wywrotka przyjechała na pusto, ponieważ trzeba załadować ją ziemią, taką tą gliną, która jest mi zupełnie do niczego niepotrzebna, a wręcz przeszkadza, ponieważ blokuje miejsce do działania jakiegokolwiek. Tu akurat koparkowy nakładał na tą wywrotkę ziemię spod tego technicznego, nie wiem, podjazdu czy też parkingu dla dźwigu, który będzie musiał tam zakotwiczyć. No i tej ziemi wyszło sporo, 3 wywrotki. Trzeba było również zamontować tablice informacyjne
jeszcze nie są wypełnione, bo to zadanie dla kierownika budowy, który był tu tylko i wyłącznie popatrzeć. No dobra, to my zerknijmy sobie na ten parking techniczny, który wyszedł w taki właśnie sposób. No i tutaj jeszcze mam żwirek, który przywiozła wywrotka. On posłuży do drenażu opaskowego. No i zaczęły się kolejne problemy. No bo ładna pogoda była tylko przez jeden dzień. Potem zaczęło padać. No i wszystko, co wykopaliśmy, zostało praktycznie zalane. Pracę trzeba było przerwać. Mało tego, trzeba było wymienić koparkę, która już sobie tutaj nie radziła, ponieważ było grząsko i ciasno. Tyle tej wierchówki się tutaj nazbierało. No i zobaczcie, zrobił się tutaj taki basenik i kolejny problem. Być może widzicie tutaj po środku jest taki drenaż. Stary, ceglany, kamionkowy, który podczas prac uszkodziliśmy. Po prostu na mapach nie zaznaczało się kiedyś dawno takich podziemnych instalacji. No i zobaczcie, basenik się zrobił. Mam teraz dylemat, co z tym będzie. Czy naprawiać ten stary drenaż, czy też podłączyć go jakoś do opaski, czy też może zamulić. Ciężko powiedzieć. Sam nie wiem, co zdecydować. Teraz czekam na ładną pogodę. Co najmniej 2 dni musi nie padać, żeby to jakoś przeschło. No i ta nowa już koparka mogła tutaj wjechać. To musi być taka obrotówka na gąsienicach, która wjedzie sobie do środka i będzie mogła wyciągać tą glinę, no i przerzucać ją gdzieś tam na wolne miejsce. Ja tymczasem wszedłem sobie do tej dziury, żeby wam pokazać ten kamionkowy drenaż z bliska. Spójrzcie, niestety on jest czynny, no i tutaj woda sobie powolutku płynie, no i zalewa niestety tą dziurę. Nie wiem, spotkaliście się kiedyś z takim problemem? Poradźcie może, co zrobić. Czy zatkać ten stary bądź co bądź drenaż, czy też może go naprawić, łącząc, nie wiem, może jakąś rurą kanalizacyjną, czy też podłączyć go do opaski drenażowej. Naprawdę nie wiem. On sobie gdzieś tam idzie. Co prawda tutaj woda jakby spłynęła w dół, być może przez ten właśnie uszkodzony drenaż. No i troszkę uratowało to sytuację. Zobaczymy, co wymyślą fachowcy. Oby tylko nic kosztownego, ponieważ takie prace ziemne naprawdę pochłaniają sporo pieniędzy. Dzięki śliczne za obejrzenie tego pierwszego budowlanego odcinka. No i myślę, że za niedługo będą kolejne. Trzymajcie się. Do zobaczenia.